Cześć! Dzisiaj pogadamy o strzemionach Winderena. Tak prezentują się strzemiona Winderena po 1,5 roku użytkowania. Amortyzacja jest podwójna, zarówno we wkładce, tutaj to się ugina, tak się dobrze, jak się pod ręką się czuje, jak i w tej górnej części, gdzie zaczepione jest tu ślisko. Strzemiona są kierunkowe, więc należy je dobrą stroną przypiąć do siodła. Teraz to robię do góry nogami, to nie jestem pewna. Cześć, Forciu. Zawsze trzeba sprawdzić, którą stroną przypinamy. Dużorozmiarowo, szerokie, zarówno wysokie, mają bardzo szerokie wkładki, dzięki czemu wygodnie można znaleźć swoje miejsce w oparciu na stopie i nie zaklinuje się w nich także noga osoby o większym rozmiarze buta. Jeśli jeździcie na kwarcowym podłożu, to wiecie, że piach wchodzi wszędzie. Tak samo jest ze strzemionami. Windereny mają pełno zakamarków, w które może wejść piach, dlatego warto je utrzymać w czystości, na przykład szczotką, poruszać zawiasami, żeby sprawdzić, czy działają i nie chrzęszczą, aby jak najdłużej Wam służyły. Są naprawdę ciężkie. Niektórym może to przeszkadzać, zwłaszcza jeżeli jesteście przyzwyczajeni do kompozytów. Ja natomiast dużo lepiej czuję się w ciężkich, stabilnych strzemionach. No może poza momentami, kiedy muszę wsadzić siodło na najwyższą półkę przed lagiem. Są wykonane z aluminium, więc praktycznie niezniszczalne i naprawdę nie trzeba się z nimi cackać. Jeśli zaryjesz tymi strzemionami płot, bandę, drzwi od hali, nic się im nie stanie. A jakby coś się z nimi stało, to trochę jak felgi w samochodzie, to jest aluminium, można to pospawać. Są malowane proszkowo, dzięki czemu mają te piękne kolory, które na pewno widzieliście, ale uważam, że przy cenie tych strzemion mam zastrzeżenia co do wykończenia. Farba w niektórych miejscach jest nierówno położona. Po roku ponad użytkowaniu na hardcora i nie cackałam się za bardzo, zaczęła się odszczypywać. Nie jest to nic złego, nie wpływa na ich wartość użytkową, a raczej na wizualną, tak jak a takie były piękne kiedyś. Strzemiona mają plastikowe wkładki, szerokie, z takimi wypustkami, które mają trzymać, nie wiem czy widać, które mają trzymać stopę i zapobiegać jej przesuwaniu się. Jest to taki znany patent ze strzemiona Cavallo czy Free Jumpa, któremu na początku nie do końca ufałam. Wydawało mi się to wykończenie takie mało trwałe. Niepotrzebnie, naprawdę nieźle działa. Mam je ponad 1,5 roku. Hardkorowo używam i nadal naprawdę nieźle trzyma, a przy tym nie wrzyna się jak a cavallo w buty, nie czuję tego pod skarpetą, tylko po prostu pomaga w stabilizacji. Jedyna wada? Trzeba tu z pomiędzy tych wypustek wygrzebywać piach, błoto, czasem nawet po pystku. Wnioski takie. Ani razu nie bolały mnie kolana po operacji. Ból w kostkach, który mi towarzyszył przy jeździe, także się zmęczył, więc uważam, że działają. I w sumie są warte swojej ceny, jeżeli taka jest Wasza potrzeba. Pamiętajcie, nawet najlepsze, najdroższe, najbardziej wypaśne strzemiona nie zastąpią Wam wypracowanej równowagi. Dlatego, jeżeli chcecie kupić te strzemiona, bo wypada Wam noga, wpada za głęboko, ślizgacie się, brakuje Wam oparcia, to lepiej zainwestujcie te pieniądze w treningi i marchewkę dla konia. No i trochę. I jeszcze na koniec takie małe wyjaśnienie. Tak, posiadam strzemiona za prawie 1000 zł. 2 lata temu zerwałam więzadło krzyżowe w kolanie. Miałam na to bardzo drogą operację i tak naprawdę, żeby wrócić do jeździectwa, potrzebowałam jakiegoś wsparcia i stąd je mam. Także nie jest to żadna reklama, raczej nie wydaje mi się, żeby było dużo osób, które po tak długim czasie użytkowania dzieliły się swoimi wrażeniami
Ja jestem jak najbardziej na tak. Jak Wam się podobało, pamiętajcie o kopytkę w górę i do zobaczenia. Forever nie ucierpiał przy produkcji tego filmu. Jedynie zjadł trochę trawy i pochodził w karuzeli.